Cześć, przyjechaliśmy do takiej pijalni piwa i chciałbym wam pokazać menu, jak tutaj wygląda. Podobno jedno z bardziej znanych w Walencji. Zobaczcie, beer to go, no alcoholic. Very nice. Musimy uczcić nasz biznes razem. Nie będę pokazywał tej twarzy, ale fajne. What's the name? Apolong Brewery. Yeah, Apolong Brewery. It's very famous here. It's very nice, and the food is good as well. We check beer here. Okay, słuchajcie, dostaliśmy sample tutaj biwka. Zobaczcie, jak wyglądają. Tu macie nazwy. Próbuję. Ja się tym upiję. Takim... I drank after this sample. Add his blood. Okay, it's Sunset Amber. Not mine. Where's your coffee? Coffee? It's still making sesame. Blood Soul Dragon. It's So weird, yummy. very weird. Jest trochę kwaśne. This is like apple. That one? No, it's Dragon. Dragon Water. fruit. Yeah, it's... Wow, it should be nice. Dragon fruit is passion fruit is the one that I like. Oh yes, passion fruits. The dragon fruits is. You remember that the girls like it? That is color like a violet. Yeah, it's the best. Red and stuff. Yeah. Dragon Soul is the best. Yeah. Słuchajcie, ja już powoli wracam do naszego hoteliku, ale zostałem bardzo, bardzo miło ugoszczony w Walencji. Dzisiaj i wczoraj. I bardzo, bardzo mi się podoba tutaj podejście obcokrajowców. Mają własne grupy, prawda? A jeszcze może dzisiaj się spotkamy wieczorem na jakieś piwko z nimi, żeby ich poznać bardziej. W większości tutaj mieszkają już od paru lat, prawda? Jest bardzo, bardzo dużo obcokrajowców w Walencji. Ale jestem mile zaskoczony i no, czasami Polacy nie potrafią tak gościć jak tutaj obcokrajowcy. Jedna osoba była z Chile, druga osoba była z RPA, nawet jeden Rosjanin się pojawił na końcu. Ale to jakiś biznes. A najlepsze, zanim wiedziałem, że to Rosjanin, to Adrian asked me, do you know Russian? Znasz rosyjski? Ja mówię, nie. Polacy nie lubią Rosjanów. 5 sekund później poznałem tego Rosjanina, bo siedział za rogiem. Dzień dobry! Dzień dobry! Słuchajcie, jak widzieliście w ostatnim blogu, w ogóle chciałbym podziękować na samym starcie wszystkim za komentarze, te polskie i te filipińskie. Bardzo mi miło, że udzielacie się w blogu. Jak widzieliście na ostatnim filmie, podpisaliśmy kontrakt na zakup ziemi i budowę domu, łącznie z resortem, basenem, siłownią, full wypas. Mam nadzieję, że tak będzie. O, okej. Ale za 2 dni wracamy do Polski i pomyślałem, że potrzebujemy samochód. I mamy niedzielę i wyobraźcie sobie, w niedzielę salon samochodowy Forda jest otwarty. Jedziemy teraz obejrzeć samochody Forda, bo mi się podoba akurat Everest Titanium. Tego nie mamy w Polsce. W Europie nie ma tej wersji. I taki Ford Titanium najwyższy model, full wypas, kosztuje tutaj 2,5 miliona peso, co jest na polskie jakieś 180 tysięcy złotych. To jest naprawdę w porównaniu do cen samochodów w Polsce za 180 tysięcy, no nie kupisz Jeepa Grand Cherokee, a to jest podobny level samochodu tak naprawdę. Więc mamy niedzielę i jedziemy do salonu, zadzwoniliśmy, bo aż byłem w szoku, że otwarty. Powiedzieli, że salon... Co ty zrobiłeś? Przepraszam się mówi. I jedziemy, zobaczymy, pokażę wam jak wygląda salon samochodowy. No i nie wiem, czy to nie będzie jeden z ostatnich blogów z Filipin, wiecie? Zostały nam tutaj dwie noce, jedna noc w Cebu i podróż. Czekamy jeszcze na Jelin i jedziemy. Słuchajcie, jesteśmy w salonie Forda. Mamy do wyboru Rangera lub Everesta. Co byście wybrali? You have the Porsche. Dostaniemy kluczyki. Duży jest, co? Wygląda podobnie do Jeepa. Z kokardką, ale będziemy chyba jeździć bez kokardki. 2,5 miliona. Yeah, how do you like it? It's like Jeep, yes? Yeah.
It's bigger than our car in Poland. No, it's not bigger. Really? Yes. No. A macie tutaj specyfikacje. No. To akurat jest specyfikacja Rangera. Oh. Matthew not. Only Tata, okay? Oh. Like that, guys. I have big screen here. Where is the... I can turn on. Wow. Come on, let's go. To jest wersja Sport. Ta tańsza, prawda? It's okay. Tutaj macie schowek jeden. Tu macie schowek drugi. O. Android Auto pewnie jest. Tempomat tutaj się raczej nie przydaje, ale mamy tempomat. No ogólnie wygląda podobnie do Jeepa. Ta wersja jest bez napędu na 4 koła, dlatego tutaj ma wolne miejsca na przyciski. Ale kurczę, podoba mi się. I taki kosztuje gdzieś 140 000, nówka. Słuchajcie, no, jak dla mnie, to bajer. Zaraz się pójdziemy zapytać, jak długo by się czekało na tą najwyższą wersję Titanium 4x4. Ale w ogóle jest wysoki, zobaczcie się. Zejdź. Zejdź, bo ja chcę też. Patrzcie się. Here's the 180, I think, the height. Tutaj macie wszystko. Oczywiście automat. The titanium is different. No, it's the same, but have 4x4. Słuchajcie, no tak jak mówiłem, ta najwyższa wersja kosztuje 2,5 miliona, czyli tam poniżej 200 000. No i czas obecnie oczekiwania na samochód to jest około miesiąca czasu. Możemy wpłacić zaliczkę 10 000 teraz i zarezerwować go sobie na, jak przylecimy następnym na Filipiny, żeby był do odbioru, prawda? A okolica wygląda tak, macie Suzuki, prawda? Motorki. No, słuchajcie, no jak kogoś stać, no to jest dużo, jest much bigger than Fortana. Yeah. 10 years minimum jest. To sobie policzcie, rocznie będziecie płacić około za samochód 250 000 peso, czyli 20 000 złotych. No to jak sobie policzymy wynajem i wszystko, no to wychodzi dużo taniej zakup i używanie niż wynajem. Dobra, wracamy do hotelu, jeszcze do sklepu musimy zahaczyć. And baby, she not recognize us. Yeah, good. Good or not good? Dobrze czy niedobrze, to nie wiem, może byśmy dostali discount. Ale jutro mam przyjechać, bo dzisiaj kashier jest zamknięty. Jutro przyjedziemy, zarezerwujemy. 800 zł za rezerwację. Ale fajne, podoba mi się naprawdę. Forester to jest chyba rocznik 2024. Skrzynia biegów 10-biegowa. No diesel. Ogólnie bardzo duży samochód jak na Filipiny. Ale nie będziemy jeździć nim po mieście, tylko tutaj na Negros. Może czasami na City Hall czy gdzieś. Muszę mieć samochód. A nie chcę kupować byle jakiego używanego. Jeśli nasz biznes wypali i będziemy mieć full obłożenie, no to zwrot za budowę i wszystko i samochód planuję po 4 latach maksymalnie, przy pełnym obłożeniu. Przy niepełnym, na przykład połowie, a taki jest plan, no to jest 8 lat. To nie jest jakoś dużo, bo pozostaje ci ziemia i wszystko, tak? Jeszcze nie wiemy jak tutaj dokładnie z podatkami, tym wszystkim, bo podobno jest strasznie. Trzeba dużo płacić, ale wszystkiego się nauczymy i postaram się wam powiedzieć. W najbliższym roku tak naprawdę. Kolejne rozpoznanie, jakich mało. Jeszcze pamiątkowe zdjęcie na zakupach w 7-Eleven. Musimy uciekać, bo znowu ktoś nas zauważył. We need to flee because someone recognizes us. Tak sobie jeżdżę w niedzielę po Dumaguete i naprawdę ulice są puste. A jestem w szoku, całkowicie inaczej niż było w Manili. Bardzo łatwo się można poruszać w niedzielę. I większość sklepów jest pootwieranych. 7-Eleven i kolejne zdjęcia. Tam. O. No nie mogę żony wypuścić nawet na sekundę do sklepu. Dobra, wracamy, trzeba się schować.
Będziemy chyba musieli, tak jak wszyscy inni influencerzy, wysyłać kogoś do sklepu po zakupy tutaj będąc. No, dotarliśmy do hotelu. Kurczę, według mnie ten Fort Everest is beautiful. Przepiękny. Tylko tą wersję, co widzieliście, to była wersja Sport i wersję Titanium nie robią w kolorze niebieskim, ale pomyślałem sobie, że kolor szary jest bardzo dobry, bo nie widać tak dużo brudu, nie trzeba go za często myć, prawda? Chociaż tutaj to brudzi się samochód momentalnie, zwłaszcza jak jeździsz po jakichś szutrowych drogach. I plan jest taki, żeby w resorcie też mieć skuter, prawda, i samochód do wynajęcia. Jeśli chodzi o jazdę, jeśli ktoś umie jeździć samochodem po Polsce, no tutaj też będzie umiał, tylko na pewno nie można się stresować i jeździć dużo wolniej. Jeździ się strasznie, to trzeba przyznać, bo do każdego skrzyżowania, do którego podjeżdżacie, z każdej strony zawsze jadą motocykle i samochody i non-stop. I trzeba się wpychać. Nie ma czegoś takiego jak w Polsce, z prawej strony ma zawsze pierwszeństwo. Tutaj by to nie zadziałało, bo samochody jedą non-stop. Teraz przy niedzieli jak jeździliśmy, no to było pusto, to może by w niedzielę zadziałało, ale w tygodniu jak jeździmy, ta prawa zasada, że z prawej strony samochód ma pierwszeństwo, nie zadziała na Filipinach. Nie ma takiej opcji. Za dużo jest motorów i samochodów. Jak się nie wepchasz, to nie przejedziesz. A ci za tobą będą jeszcze bardziej wkurzeni, że stoisz i jedziesz, kurde, jak, nie wiem, obcokrajowiec tak naprawdę. Tutaj uprzejmość jest najważniejsza. Sprawdzić, widzicie, przyhamowuje powoli wjeżdżasz na te skrzyżowanie i przejeżdżasz je. Ja też nie jestem super kierowcą, ale moim zdaniem, jeśli się uważnie jeździ, ostrożnie, to nie ma problemu z jazdą po Filipinach. Na skuterze, tak, tylko że ja na skuterze miałem dużo wypadków w Tajlandii, nawet na Filipinach akurat miałem wypadek i nie lubię, zwłaszcza jak jest ten asfalt rozgrzany i pada deszcz, jeszcze jest droga w dół, bodajże jeszcze będzie szutrowa, to jeszcze gorzej. Przy skuterach automatycznych, no to jeszcze na asfalcie, na płaskim, jakieś lekkie wzniesienia czy zjazdy nie ma problemu, ale tutaj nieraz masz 45 stopni w dół drogę. I wyobraźcie sobie, samochód stoi albo hamuje, a ty jedziesz na skuterze automatycznym po rozgrzanym asfalcie, gdzie pada deszcz. To jest jedna wielka ślizgawica. Ja tak się parę razy wywaliłem i wolę jednak 4 kółka. Ale jak ktoś dobrze jeździ, to nie ma problemu. No bo oczywiście najlepszym wyborem by był skuter czy motor ze skrzynią biegów manualną, prawda? Wtedy hamujesz silnikiem i nie ma z tym problemu. To takie moje spostrzeżenia. Ale wracając do tego Forda Everesta, jutro jedziemy zapłacić zaliczkę i za parę miesięcy, jak tu wrócimy, będzie do odbioru. Jeszcze się muszę zapytać o ubezpieczenie, jak tutaj wygląda, no bo to może trochę kosztować to ubezpieczenie, jednak samochód. Chociaż kurczę, gdybym ja miał do kupienia w Polsce samochód taki jak ten Everest, co oglądaliśmy, Titanium, za 180 000 w gotówce, to bym brał od razu. Ale nie kupisz. Nie ma. Chyba że znacie jakiś podobny samochód. Taki duży, prawda? Bo ja mówię tutaj o terenowym samochodzie 4x4. Takim można powiedzieć luksusowo-terenowym. No dobra. Koniec tego gadania. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i jakiś komentarz taktyczny, aby więcej osób widziało moje vlogi i widzimy się w następnym vlogu. Dzięki za oglądanie.